Witamy bardzo serdecznie. Hejka. Pozdrawiamy z przepięknego Bangkoku. Już dzisiaj mamy lot w inne miejsce, ale jeszcze coś Wam z tego Bangkoku chcemy pokazać. Na początek mogę Wam pokazać, jak wygląda stojka uboi za dnia i musicie przyznać, że jest zupełnie inne niż to, co możecie zobaczyć wieczorem. Normalna ulica, straganiki, duży ruch, żadnych dziewczyn. A już po zachodzie słońca rozświetlą się te wszystkie knajpy i naprawdę będzie można się tutaj całkiem dobrze pobawić. A sam fakt, że idę po Soi Cowboy, oznacza, że zatrzymaliśmy się na Sukhumvicie. Mówiliśmy Wam w którymś z filmów z Bangkoku, że taki mamy plan, że następnym razem jak będziemy, to zatrzymamy się na Sukhumvicie. Tak zrobiliśmy, znaleźliśmy fajny hotel, 200 za dobę, więc wcale nie drogo. Mamy pokój na 15 piętrze, jest naprawdę spoko. No i jak to zwykle na Sukhumvicie, wszędzie korki, wszędzie bardzo wysokie budynki. My śpimy przy terminalu 21, także musicie przyznać, że samo centrum, a my się wycwanimy, idziemy do metra i widzimy się w starej części Bangkoku. Szybki update, jesteśmy już na Starym Mieście. Słuchajcie, 37 batów kosztuje podróż metrem, także niezbyt drogo. Jak wysiadacie z metra, przystanek numer 31, musicie iść cały czas prosto i dotrzecie do Wielkiego Pałacu. A teraz po lewej stronie, nie wiem czy widzicie, teraz nie widzicie, ale zaraz zobaczycie, tutaj ciągnie się jedna z najsłynniejszych świątyń, świątynia Wat Po. My już byliśmy w tej świątyni i macie na naszym kanale z niej odcinek, więc jak chcecie, to zapraszamy. Zapraszamy, bo jest naprawdę piękna i byliśmy na zachód słońca. Było sztosik. Wielki Pałac to jedna z głównych atrakcji Bangkoku, więc są tutaj zawsze tłumy. Musicie pamiętać, że on jest otwarty tylko do 15, więc najlepiej zebrać się wcześniej, żebyście zdążyli go obejrzeć. Aha, także okazało się, że... Zresztą Gabi, powiedz, co się okazało. Okazało się, że pałac jest zamknięty i są jakieś uroczystości i go otworzą dopiero jutro rano o 8, jak nas już nie będzie w Tajlandii. Cudownie. Idziemy się przejść po mieście. Jako że pałac zamknięty, to Wam pokażę, jak wygląda z zewnątrz. Tak się prezentuje pałac, jest naprawdę przepiękny i bardzo żałujemy, że go nie odwiedziliśmy. Ostatnio jak chcieliśmy się udać do Wielkiego Pałacu, był to Nowy Rok, było również zamknięte, ale wtedy sprawdziliśmy wcześniej, że jest zamknięte i się tu nie pojawiliśmy. Natomiast teraz jest... No, mają jakieś święta, o których nie wiedzieliśmy. Znaczy wiedzieliśmy, że jest święto w poniedziałek, ale nie wiedzieliśmy, że będą to celebrować 3 dni. Skoro nie możemy i tak wejść i pokazać Wam każdego detalu, to chociaż Wam trochę opowiem o tym pałacu. Został on zbudowany w 1782 roku przez ówczesnego władcę Ramę I i była to oficjalna siedziba królewska aż do XX wieku. Również dzisiaj, co udowadnia dzisiejszy dzień, ten pałac jest wykorzystywany do różnych ceremonii królewskich. Teraz przez 3 dni będzie słabo dostępny, ponieważ w poniedziałek jest jedno z głównych świąt buddyjskich. Jeżeli chodzi o sam pałac, jest on wyjątkowy, ponieważ został on zbudowany w 3 różnych stylach. W stylu tajlandzkim, tajskim, w stylu chińskim, a także w stylu zachodnim. I miało to na celu pokazanie, jak rozwojowa, jak postępowa jest Tajlandia. Jeżeli chodzi o to, co naprawdę warto zobaczyć w tym pałacu, jest to na pewno świątynia Wat Phra Kaep. W niej znajduje się najsłynniejszy posąg Buddy w całej Tajlandii. Jest on nazywany szmaragdowym Buddą, ma 66 cm, także jest całkiem mały i jest on przebierany w różne pory roku przez samego króla, tak aby podkreślić jego boskość i ważność tego posągu. A ja tylko dodam, że miejsce, w którym początkowo był ten szmaragdowy posąg, widzieliśmy w jednym z ostatnich odcinków z Chiang Mai. A jak zastanawia Was, co to za zielone pole, na którym stoimy i co tu można robić, to zapraszamy Was na naszą serię z Bangkoku. Tam byliśmy kilka razy i opowiadaliśmy o tym właśnie zielonym miejscu w centrum Bangkoku. A jak już sobie tak idziemy i mamy chwilę, możemy Wam opowiedzieć, jak bardzo lubimy Bangkok.
My się trochę tu czujemy już jak w domu. Wczoraj o tym rozmawialiśmy sobie z Gabi, że moglibyśmy tutaj zamieszkać. Już znamy to miasto dość dobrze, chociaż pewnie jeszcze ze 2 lata by nam zajęło, żeby zobaczyć wszystkie atrakcje. Ale naprawdę jest to bardzo, bardzo fajne miasto, w którym można sobie spokojnie żyć, jeżeli ktoś lubi taką mocno ciepłą atmosferę. Jeżeli chodzi o to, co można tu robić, to naprawdę są świątynie, są pałace, są dzielnice rozpusty, są dzielnice, gdzie można się bawić, tańczyć, są też takie, gdzie można medytować, więc każdy znajdzie coś dla siebie i w każde z tych miejsc można dojechać, jak nie jakimś tuk-tukiem, jak nie jakimś Boltem czy Grabem, to na pewno metrem czy BTS-em. Jedyną rzeczą, do której jeszcze się nie zdążyliśmy przyzwyczaić, jest ten upał. Teraz jest pora deszczowa. Jak widzicie, jest takie zachmurzone niebo, ale jest tak gorąco i tak wilgotno, że naprawdę ciężko się nawet oddycha. Można powietrze przecinać nożem. Także to jest zupełnie inna atmosfera niż w Polsce. Jeszcze jedna rzecz, do której nie jesteśmy zbytnio przyzwyczajeni, to jest gotówka. Ponieważ w Polsce my generalnie wszystko robimy bezgotówkowo albo online, a tutaj często bez gotówki nie da się nic zrobić. I tak na przykład wczoraj mieliśmy fajną przygodę, ponieważ pojechaliśmy na zakupy BTS-em i wydaliśmy wszystko co do grosza na zakupach i nie mieliśmy jak wrócić. Stwierdziliśmy, no dobra, zamówimy przez aplikację taksówkę. Nie da się. W godzinach szczytów, tam w okolicy Sukhumvit nie ma szans na taksę. Warto o tym pamiętać. Tutaj macie Graby, macie Bolty, macie oficjalne taksówki, jeszcze bardziej oficjalne taksówki. Są zielone, żółte, różowe, co nie zmienia faktu, że w godzinach szczytu oni was nie przewiozą 2-3 km, bo im się to po prostu zwyczajnie nie opłaca, więc wolą zrezygnować z takiego kursu. Pamiętajcie, żeby mieć kilkadziesiąt przynajmniej batów dla siebie, żeby w razie czego jakiś bilet można było kupić. Ostatnio jak byliśmy w Bangkoku, spaliśmy w tym hotelu. On jest strategicznie położony, ponieważ tam zaraz znajduje się pałac. Tam znajduje się taka słynna ulica, na którą właśnie idziemy, czyli Khao San Road. My go wam nie możemy niestety polecić, bo jakościowo nie jest najlepszy, ale jeżeli zależy wam na tym, żeby przespać się nie w hostelu, tylko w hotelu jak najbliżej centrum, no to jest miejsce dla was. Nie oczekujcie jakichś luksusów, ale na pewno jeżeli chodzi o samo miejsce, najbardziej strategicznie położony hotel. Dotarliśmy na jedną z najsłynniejszych ulic na świecie, Khao San Road, i słuchajcie, w dzień wygląda zupełnie inaczej. Możecie sobie zobaczyć nasz odcinek, jak wygląda nocą. Możecie sobie zobaczyć nasz odcinek, jak wygląda w Sylwestra. A w dzień, w środku dnia wygląda dokładnie tak. Gabi się targuje. Próbujemy kupić takie fajne, duże koszule, żeby Gabi miała sobie, mogła zarzucić jak jest na plaży, czy gdzieś i chce iść do knajpy. No i chyba dobiła targu. Gabi kupiła to, czego szukała. Tutaj tuk-tuk. I co? Jak chcecie przyjść na zakupy, to muszę wam powiedzieć, że to miejsce, ono nie jest takie najgorsze, jeżeli chodzi o ceny. Wcale nie jest tutaj jakoś mega drogo, więc nie musicie specjalnie szukać, jak tam nie zależy wam na każdym bacie. Jak jesteście na Khao San, to warto, żebyście zajrzeli na ulicę obok, tak zwaną Rambutri Road. Tam jest lekko ciszej, można zjeść sobie coś dobrego, no i nie jest już tak zwariowanie jak na Khao San. Oczywiście mówię Khao San po zachodzie słońca, bo dzisiaj, jak wam pokazywałem, jest naprawdę całkiem spokojnie. Rambutri słynie przede wszystkim z jedzenia. Tutaj jeszcze się rozkładają, bo jest wcześnie. Chcieliśmy iść do pałacu, no to wstaliśmy wcześnie, wyszliśmy wcześnie. No a tu się okazało, że nici, więc jeszcze nie wszystko jest rozłożone, ale knajpki już na pewno będziecie mieli pootwierane. I tutaj mniej więcej taki fried rice kosztuje od 80 do 120, w zależności od restauracji.
Rambutri jest jedną z moich ulubionych ulic, jeżeli chodzi o jedzenie tutaj. Tutaj są naprawdę klimatyczne bary i knajpki i można dobrze zjeść i jest ciszej niż na Kaosa. Dokładnie, jak słyszycie, Gabi ma takie samo zdanie jak ja, czyli warto tu wpaść na jedzenie, jest ciszej, ale też tutaj znajdziecie hotele i hostele. Słuchajcie, nie warto. Tu naprawdę będzie wam za głośno, szczególnie w nocy. To jest fajne miejsce, żeby sobie coś zjeść i pojechać gdzieś dalej. Trochę zaczęło kropić, także zostawiamy Rambutri, zostawiamy Kaosan. Po raz ostatni na tym wyjeździe wzięliśmy taryfę, jedziemy do centrum handlowego. Dotarliśmy do miejsca, gdzie kupuje się ciuchy. Słuchajcie, ciuchy po horyzont macie. Możecie kupić dosłownie wszystko, ubrać się od góry do dołu, i dzieci, i dorośli, i kobiety, i mężczyźni, po prostu wszystko w bardzo, bardzo przystępnych cenach. A jakby was interesowało, co to za miejsce, odezwijcie się w komentarzu i od razu wam napiszę. Jak ktoś tu jest bardziej wygodny, można sobie wejść do centrum handlowego i zrobić zakupy w przyjemnej, klimatyzowanej przestrzeni. Musimy wam się pochwalić, co zrobiliśmy. Wydaliśmy całą kasę. Znowu. Tym razem odłożyliśmy sobie na metro, ale pochwalimy się, że dzisiaj kupiliśmy wreszcie coś dla siebie. Zaczynaliśmy w Bangkoku 7 miesięcy temu. Dziś jest 7 miesięcy ponad od kiedy wyruszyliśmy na naszą podróż i tak trochę smutno zatoczyliśmy takie kółko i będziemy kończyć tą część naszej podróży. Ale ważna informacja dla was już od razu. Nie oznacza to końca naszej podróży, ponieważ zmieniamy nieco otoczenie i będziemy z wami się witać z zupełnie innego rejonu świata. Ostatni dzień w Bangkoku, to trzeba było obowiązkowo przejechać się tuk-tukiem. Panowie są twardzi w negocjacjach, ale nie wiedzieli, że trafili na lokalsów. A tak naprawdę to sprawdzajcie w aplikacji, ile wam taksówka mówi i próbujcie się targować do podobnej ceny. Wpadliśmy do hotelu zostawić rzeczy, wychodzimy, a tu pora deszczowa się odezwała. Teraz widzicie, jak pada, kiedy pada w Bangkoku. Ale dosłownie jakby 30 sekund się zrobił taki mega wielki deszcz. Tak wyglądają ulice, słuchajcie. Także niedługo będą bardzo, bardzo słabo przejezdne. Ale chcemy wam jeszcze pokazać, gdzie warto zjeść na Sukhumvicie dobrą zupkę za bardzo małe pieniądze. Nie wiem, czy mi uwierzycie, ale pierwszy raz w życiu pokonała nas trasa. Mianowicie trasy nie da się przejść, żeby nie chodzić po takiej bardzo, bardzo głębokiej wodzie. A ja mam buty, także nie mogę sobie pozwolić na to, żeby one zamokły. I słuchajcie, wracamy. Wróciliśmy do naszego hotelu, słuchajcie, mam przemoczone buty, a czekają nas ogólnie 2 loty i 20-godzinna przesiadka. I zamiast taniego jedzenia możemy wam powiedzieć, że w naszym hotelu to ceny mają całkiem niezłe, no i tak słabo to azjatycko. Anie, jak tam twoja ostatnia kolacja w Tajlandii? Jestem bardzo niezadowolona. Z wielkim niezadowoleniem spałaszujemy te burgery. My już spakowani, wsiedliśmy do taksówki, zamówiliśmy sobie Bolta, płacimy 300 batów i pan odwiezie nas teraz na lotnisko. Jest 22, lot mamy za 3 godziny. Cały nasz dobytek wraz z prezentami dla wszystkich spakowany. Jak się czujesz, Gabi? Łezka w oku się kręci. To prawda. No a teraz co? Idziemy się zaczekinować. Jest 1:00 w nocy. Zostawiliśmy nasze graty. Mamy tylko bagaże podręczne. Czekamy na samolot. Zaraz będziemy się bordować. Będziemy lecieć 5 godzin. I wylądujemy o 6 albo 7 rano w kolejnej destynacji. Dzisiaj już się z wami żegnamy. Dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Mamy nadzieję, że taki luźny vlog z Bangkoku wam się spodobał. A my tymczasem widzimy się z wami w nowym kraju. Do zobaczenia. Pa, pa. Trzymajcie się. Cześć.